Cześć, razem z Super Sklep pomożemy Wam dobrać odpowiednią dla siebie deskę snowboardową. Zaczniemy od desek dla początkujących, omówimy sobie deski dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych riderów. Dobierzemy sobie odpowiednią długość i sztywność deski do własnych potrzeb. Wszystkie szczegóły na temat budowy i kształtu deski pokażemy Wam w trakcie doboru dla Was odpowiedniego modelu, tak żebyście się mogli skupić na tym, co pozwoli Wam czerpać z jazdy jak najwięcej. Deski dla początkujących są na ogół średniej sztywności lub miękkie. Sztywność deski, czyli tak zwany flex, najczęściej określamy w skali od 1 do 10, gdzie 5 jest to średnia sztywność deski. Im mniejszy flex, im deska jest większa, tym łatwiej daje się kontrolować, wybacza więcej błędów, pozwala szybciej uczyć się jazdy. Osoba początkująca najczęściej porusza się wolno na desce, więc większa deska pozwala w mniejszych prędkościach łatwiej się kontrolować. Deski o średnim flexie są trudniejsze do opanowania, wybaczają mniej błędów, ale w momencie, gdy zaczynamy pewnie czuć się na desce, przechodzimy płynnie z krawędzi na krawędź, nabieramy większych prędkości, deska o średnim flexie będzie dla nas odpowiednim wyborem. Skala sztywności deski w różnych firmach snowboardowych może się różnić, dlatego jeżeli chcemy sami sprawdzić sztywność deski lub też porównać deski między sobą, możemy wykonać prosty flex test. Opieramy deskę tailem o ziemię, trzymając ją za nose, wyginamy ją wzdłuż. Sprawdzamy, jak mocno odgina się pod siłą nacisku. Jeżeli łatwo poddaje się wygięciu, znaczy, że jest deską dość miękką. Jeżeli deska trudno poddaje się wygięciu, mocno sprężynuje, znaczy, że jest z wyższej skali flexu, jest deską sztywniejszą. Deski dla początkujących to przede wszystkim deski all mountain, czyli takie, które nadają się do jazdy w każdych warunkach. Najczęściej występują w konstrukcjach twin oraz directional twin. Deski twin, czyli deski symetryczne, których nose i tail jest taki sam, przydają się w momencie, gdy dużo jeździmy na dwie nogi, w momencie, gdy się uczymy często zjeżdżamy na stoku bokiem lub też poruszamy się na jedną lub drugą nogę. Wtedy możemy wybrać deskę o kształcie twinowym. Deski w kształcie directional twin przydają się w momencie, kiedy już jeździmy na określoną nogę. Ułatwiają nam jazdę w kierunku nogi wiodącej. Ich kształt jest hybrydą pomiędzy deską twinową a directional, co pozwala nam również jeździć na drugą nogę. Różnią się tym od desek twinowych, że mają lekkokierunkowy kształt, dzięki czemu łatwiejsze jest poruszanie się deski w stronę nogi, na którą jeździmy. Oprócz konstrukcji deski mamy również jej profil. Najbardziej klasycznym profilem deski jest profil camber. Charakteryzuje się klasycznym odgięciem środka deski nad płaszczyznę, do której przylega, schodzącym w stronę nosa i taila, gdzie możecie znaleźć punkty styku, tak zwane contact pointy, którymi inicjujecie skręty lub też zatrzymywanie się. Kolejnym profilem jest profil reverse camber, czyli odwrócony camber. Deska, która przylega do śniegu na środku i odgina się do góry w stronę nosa i taila. Możemy również wyróżnić flat camber, czyli deskę, która na całej swojej powierzchni przylega do śniegu, lub też hybrydowe profile, czyli połączenie profilu camber z profilem reverse camber. Jaki profil będzie dla Was najbardziej odpowiedni jako osoba początkująca? Każdy profil ma swoje plusy i minusy, dlatego sami musicie zdecydować, który profil jest dla Was najlepszy. Profil camber charakteryzuje się większą stabilnością, ale wymaga od Was większej siły, większego zaangażowania w jeździe. W momencie, kiedy oczekujecie od deski większej stabilności, wykonujecie skręty bądź też ewolucję na trochę większych prędkościach. Opcja konstrukcyjna camber lub też hybrid camber będzie lepszą opcją do wyboru. Profil reverse camber jest najbardziej prosty do opanowania, najłatwiej inicjuje się skręty. W momencie większych prędkości charakteryzuje się tym, że jest mniej stabilny niż klasyczny camber. Jeżeli szukacie większego luzu na desce, wykonujecie większość ewolucji skrętów przy mniejszych prędkościach, opcja reverse camber lub też flat camber będzie dobrą opcją do rozważenia. Profil flat camber, czyli deska na całej powierzchni przylegająca do śniegu, daje nam łatwość kontroli kojarzoną z deskami odwróconego cambera, z pośrednią stabilnością deski camber.
Jak dobrać dla siebie odpowiednią długość deski? Na stronach producenta lub też na etykiecie danej deski jest dostępna skala, według której możemy określić, jakiej długości deski potrzebujemy. Najważniejszym czynnikiem jest waga, później wzrost. W momencie, kiedy nasza waga jest wyższa od średniej, dobieramy deskę o kilka centymetrów dłuższą. W sytuacji, kiedy nasza waga jest niższa dla danego wzrostu, dobieramy deskę lekko krótszą. Jeżeli po sprawdzeniu strony producenta i etykiety deski wciąż macie problem z doborem odpowiedniej długości, niekoniecznie musicie sugerować się dawnym sposobem mierzenia broda-nos. Możecie skorzystać ze specjalnego konfiguratora na stronie supersklep.pl, żeby precyzyjnie dobrać odpowiednią dla siebie długość. Jeżeli dobraliśmy już odpowiednią długość deski, należy pamiętać również o odpowiedniej szerokości. Tutaj możemy wyróżnić deski standardowe o standardowej szerokości deski dla osób ze średnim rozmiarem buta. Mamy deski damskie, czyli deski troszkę krótsze, troszkę węższe dla kobiet, które najczęściej mają mniejszy rozmiar buta, mniejszą wagę. Są również dostępne deski w wersji wide, czyli deski dla osób o większym rozmiarze buta. Najczęściej oznaczone są one opisem W w rozmiarze lub też wide w opisie deski. Ostatnio zyskujące na popularności deski unisex, czyli deski dla każdego, charakteryzują się dużym zakresem wyboru długości deski. Odpowiednią ich długość dobieramy po skali najczęściej znajdującej się na etykiecie deski lub na stronie producenta. Dostępne są również deski dziecięce i juniorskie, deski o najmniejszej skali flexu, czyli sztywności deski, najczęściej w konstrukcjach najbardziej wybaczających błędy. Deski dla najmniejszych fanów snowboardingu od praktycznie 3 roku życia, przez deski juniorskie, nawet dla nastoletnich snowboardzistów. Tutaj wybieramy długość deski tak jak w poprzednich rodzajach desek, czyli poprzez skalę dostępną na etykiecie deski lub też na stronie producenta. Jeżeli już wiecie, jakiej deski szukacie, o jakiej długości i sztywności, jesteście w stanie określić, jaka konstrukcja jest dla Was najbardziej odpowiednia, pozostaje nam najprzyjemniejsza rzecz, czyli wybór grafiki. Wybierzcie przede wszystkim taką deskę, która będzie dawała Wam najwięcej przyjemności z jazdy. Przechodzimy do desek dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych snowboardzistów. Im wyższy poziom zaawansowania, tym nasza jazda będzie stawała się coraz bardziej ukierunkowana, czy to na freestyle, czy też jazdę po stoku, jak i poza nim. W wyższych poziomach zaawansowania to Wasz styl jazdy będzie określał, jaki typ deski, jaka długość, jaka jej sztywność będzie dla Was najbardziej odpowiednia. Średnio zaawansowane i zaawansowane deski możemy podzielić na deski freestyle'owe, deski all mountain i all mountain freestyle oraz na deski freeride'owe. Deski freestyle'owe są przeznaczone przede wszystkim na snowpark. Możemy na nich również wykonywać triki na stoku. Czym się charakteryzują? Przede wszystkim charakteryzują się mniejszą sztywnością po to, aby mieć łatwiejszą kontrolę nad deską przy mniejszych prędkościach. Ułatwiają nam balans na przeszkodach, ułatwiają nam naukę nowych trików, głównie poprzez mniejszy lub też średni flex, który bardziej wybacza błędy. Deski freestyle'owe to przede wszystkim deski o konstrukcji twin, czyli deski, w których nose jest taki sam jak tail. Inserty, czyli miejsca mocowania wiązań są w tych samych miejscach, pozwalają na wykonywanie trików na naszą nogę prowadzącą, jak i na switch, czyli drugą nogę. Również wszelkiego rodzaju rotacje, lądowania na drugą nogę będą łatwiejsze w tego typu konstrukcji. Długość deski freestyle'owej na ogół wybieramy krótszą niż normalną długość, jaką wybralibyśmy do deski do jazdy po stoku. Głównie dlatego, że na krótszych deskach łatwiej jest nam manewrować w snowparku, łatwiej wykonuje się triki, inicjuje rotacje. Przy doborze odpowiedniej długości deski freestyle'owej należy pamiętać też również o czynniku wagi. W momencie, gdy nasz poziom zaawansowania we freestylu rośnie, zwiększają się przeszkody, zwiększają się prędkości. Długość deski również ulega zmianie, należy wybierać standardowe długości deski. Praktycznie każdą konstrukcję deski możemy spotkać w deskach freestyle'owych. Od konstrukcji camber przez rocker, flat czy też hybrid camber.
Wybór konstrukcji będzie zależał od naszego stylu jazdy i zaawansowania. W momencie, kiedy wykonujemy ewolucję na niskich prędkościach, potrzebujemy dużej wybaczalności deski, szukamy deski miękkiej lub też bardzo miękkiej. Warto zastanowić się nad konstrukcją rocker lub też flat rocker, ewentualnie miękka deska o niskim profilu camber. W momencie, jeżeli szukamy deski o dużej stabilności, wykonujemy ewolucję na dużych prędkościach, przykładowo średnie lub duże skocznie, warto zastanowić się nad deską camber lub też hybrid camber. Deski All Mountain i deski All Mountain Freestyle dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych, czyli deski przystosowane do jazdy w każdych warunkach. Sprawdzą się na stoku, sprawdzą się również poza trasą. Deski w tej kategorii to przede wszystkim deski o profilu Directional i Directional Twin. Jeżeli w większości przypadkach jeździmy na przednią nogę, jeździmy przy większych prędkościach, potrzebujemy mocniejszego trzymania na krawędzi, tym bardziej deska powinna być kierunkowa, iść w stronę profilu Directional. Jeżeli nasz styl jazdy jest częściowo freestyle'owy, odpowiednim wyborem będzie profil deski Directional Twin, czyli mieszanka pomiędzy klasycznym profilem Directional a deską symetryczną Twin. Deski Directional Twin pozwalają nam łatwiej kontrolować deskę w jeździe na switch, czyli w kierunku tylnej nogi. Deski All Mountain i All Mountain Freestyle to deski o średniej i większej sztywności. Wraz z wzrostem naszego poziomu zaawansowania rośnie również prędkość jazdy i ewolucji, jakie wykonujemy. Do tego potrzebujemy deski bardziej stabilnej, sztywniejszej, która ułatwi nam wykonywanie tego typu manewrów przy większych prędkościach. Deski All Mountain i All Mountain Freestyle z racji tego, że przygotowane są do jazdy w każdych warunkach, również możemy w nich jeździć poza trasą, w świeżym śniegu, w puchu. Często w tego typu deskach możemy spotkać ustawienie insertów, miejsc, w których przykręcamy wiązania lekko z tyłu, co pozwala nam łatwiej wykonywać skręty przy większych prędkościach. Tego typu ustawienie pozycji na desce ułatwia nam również jazdę poza trasą. Potrzebujemy mniej energii, mniej wysiłku, aby utrzymać deskę nad świeżym śniegiem. Deski All Mountain i All Mountain Freestyle to przede wszystkim deski o konstrukcji camber lub też hybrid camber. Wraz z wzrostem poziomu zaawansowania naszej jazdy rośnie również prędkość, dlatego potrzebujemy stabilnej deski, która pozwoli nam trzymać mocno krawędź. Tego typu konstrukcje na pewno ułatwią nam jazdę na krawędzi, ułatwią nam jazdę w większych prędkościach, dadzą nam stabilność, jakiej potrzebujemy jako średnio zaawansowani czy zaawansowani snowboardziści. Deski freeride'owe, czyli deski przede wszystkim do jazdy poza trasą, przeznaczone są dla snowboardzistów zaawansowanych. Charakteryzują się przede wszystkim dużo większą sztywnością deski. Deski najczęściej o konstrukcji camber lub też hybrid camber z racji poziomu ich zaawansowania. Są to deski konstrukcji kierunkowej, czyli directional. Przystosowane są do jazdy w dużych prędkościach, do jazdy poza trasą. Często spotykane są kształty gdzieś ze ściętym tyłem, który pozwala zatopić tył deski i podnieść przód deski w momencie jazdy w świeżym śniegu. Deski sztywniejsze, bardziej wymagające, których przeznaczenie to często trudna, pokryta lodem trasa. Zapewniają nam odpowiednie trzymanie krawędzi w trudnych warunkach, łatwiej się je prowadzi poza trasą, łatwiej jest utrzymać deskę nad powierzchnią świeżego śniegu. Mocowania wiązań w tego typu deskach, czyli inserty, najczęściej są bardziej z tyłu deski, wymagają od snowboardzisty pozycji bardziej cofniętej, po to, aby zapewnić lepsze trzymanie deski, lepszą wyporność, lepszą kontrolę jazdy na krawędziach. Mamy nadzieję, że ułatwiliśmy Wam wybór odpowiedniej dla siebie deski snowboardowej. Trudno przekazać wszystkie szczegóły w tak krótkim wideo, dlatego więcej informacji możecie znaleźć na stronach producentów i na supersklep.pl.